Witam serdecznie w kolejnym odcinku na temat rozrusznika BMW E60 2 litry diesel E60, E61 2 litry diesel 2006 rok. Tak jak mówiłem, z tej serii jeszcze tych silników dobrych, nie z tymi wtryskiwaczami, co się tam psuły, serały i tych różnych tam zacierających się motorów przy 200 tysiącach, układach paliwowych, co czujnik paliwo wtryskuje w instalację całą elektryczną, sterowniki. Nie, to jest ten silniczek jeszcze dobry, którym jeszcze warto to kupić, warto jeździć, bo te nowsze to szkoda gadać, nie na ten odcinek. Tutaj o rozruszniku generalnie to jest druga część. W pierwszej części pokazałem mniej więcej, jak go wyjąć, a że z reguły wożę do elektryków te rozruszniki, alternatory, ale od czasu do czasu, jak mam trochę czasu, to próbuję sobie sam zregenerować, pobawić się, czegoś się nauczyć. Czasem wiadomo, koszta nauki są duże, ale akurat ten rozrusznik jest w miarę prosty, już takie robiłem, więc spróbuję po prostu sam go zrobić. Ja już go rozebrałem, już przerzucam na drugą kamerkę, pokażę Wam co, jak zrobić, jak wymienić, tak mniej więcej, może coś Wam pomoże, może na pewno coś wyhaczycie dla siebie, może jak będzie Wam się chciało, zrobicie sami ten rozrusznik, także już przerzucam na drugą kamerkę i pokazuję Wam tego dziada. No więc tak to wygląda po rozebraniu. Pierwsze generalnie co ja robię, możecie to zrobić jakimś markerem, ale marker się może zmyć. Ja biorę diaksika sobie i jak ten rozrusznik jest cały, to sobie robię na wszystkich elementach, czy to na automacie, czy to na tym, robię sobie po prostu delikatnie nacięcia, czyli wszystkie elementy, jak będziemy go rozbierali, wszystkie elementy, żeby było wiadomo, jak idą. Nie ma co grać mądrego, lepiej sobie zaznaczyć. Wiadomo, ktoś jak robi rozruszniki 10 czy 20 lat, to on tam nie musi sobie znaczyć, bo on przerobił tego, więc, ale jak się robi rzadziej, warto sobie takie ryski zrobić, ewentualnie może śrubokrętem, no czymś, co się nie zmyje najlepiej, no bo to wszystko i tak będzie do mycia, więc to jest taka podstawa. No i co? Mamy rozrusznik, wkręcamy go w imadło. Tu akurat mam już automat wkręcony, nie wiem czy go może odkręcę. Pierwsze co odkręcamy, chyba automat właśnie odkręcałem pierwszy, z tego co pamiętam. I tu mamy 3 śruby, które generalnie opukujemy młotkiem. One są były na Torxa, ale niestety, mimo że je opukałem, one jakoś nie miały chęci ruszyć, poobmykały się wszystkie, więc chyba 6 wiertło, przewierciłem i czekają już nowe śruby, będą na ampul. Niestety w komplecie z nowym automatem nie dali tego, także na to musicie się przygotować, że zawsze śruby opukujecie i porządnym kluczem, tego typu porządnym kluczem trzeba to odkręcać. Ale no nie chciałem walić mocno, żeby ten rozrusznik nie pękł. No i niestety poobmielały się wszystkie, nie do odkręcenia. Prawdopodobnie ten rozrusznik jest no, pierwszy raz wyjęty z auta, więc już trochę lat i tysięcy kilometrów ma. Tak to wygląda. No tak jak mówię, znaczymy sobie tutaj, chyba automat też gdzieś mam. O, jest ryska, widzicie? Wszystko sobie znaczę, żeby wiedzieć, pamiętać później, nawet jak będę nowe części montował, żeby się nie głowić, żeby nie grać mądrego. Nigdy nie gramy przy samochodach mądrego. No chyba że 20 lat robimy to samo, no to wtedy można się pomądrzyć, ale w obecnych czasach jest tyle samochodów i awarii, że robi się cały czas coś nowego. No i tak, czyli mamy wyjęty automat. Automat odkładam na bok. I z tyłu rozrusznika, od dupy strony, gdzie jest ta dupka? Tu jest taka dupka. Ta dupka, proszę ja Was, ma taką tutaj zaślepkę na dwie takie gwiazdkowe śrubki. Tak to wygląda. Jak odkręcimy te gwiazdkowe śrubki, to tu mamy taką zawleczkę, podkładkę i taką uszczelkę do tego, żeby tam się brud nie leciał. Czyli odkręcamy, układamy to sobie wszystko jakoś tam tak, żeby sobie to później odnaleźć. Czyli
Ta zawleczka praktycznie po wyjęciu tego nam prawie że wypadnie, także nie pogubcie tego. Warto mieć w miarę czysto przy każdej robocie, przynajmniej w miarę. No i dalej odkręcamy dwie długie takie śruby, one są na 7 kluczyk. Też warto delikatnie tam puknąć, żeby się nie urwały. Oczywiście w imadle dobrze mieć porządne imadło. No i co? Rozpoławiamy ten rozrusznik. Znaczymy sobie później, jak zdejmiemy ten korpus, zdejmiemy ten element. Uważajcie, żeby wam te tryby nie powypadały. To też warto zaznaczyć, bo to też idzie w jednej pozycji. To idzie w jednej pozycji, bo ma otwory na śruby. Gdzieś tu też sobie delikatnie zaznaczyłem. O, nie wiem, nie tu. Szukam. W każdym bądź razie gdzieś tu mam zaznaczone. Ten drugi element, który zamyka to, pasuje w jednym położeniu. Tą przekładnię. Ale przekładnię chyba można włożyć w zasadzie, tak mi się wydaje, że w 2 pozycjach, więc to też warto sobie zaznaczyć. No i co? Wyjmujemy szczotki. Szczotki akurat się rozleciały, bo one mają takie tu wsuwane plasticzki. One już są dość wychetane, te szczotki. I one się w zasadzie, ale mam nowy szczotkotrzymacz, więc i tak był do wymiany. No i wysuwamy wirnik. Wysuwamy wirnik i tutaj mamy na tym nasz bendyks. Generalnie główną awarią tego rozrusznika to był bendyks. Widać po nim. Z reguły bendyksy, jak mają taką właśnie korozję i takie opiłki, jak widać, że to się świeci, to już świadczy, że jest z nimi kłopot. Ale rozrusznik generalnie do końca chodził, tylko nie zawsze odpalał. Nieraz tam był problem właśnie z tego, co mi się wydaje, z objawów, jakie mi klient powiedział, że z tym bendyksem. No ale nie ma sensu wymieniać bendyksa, bo narobimy się, wyjmujemy kupa roboty, wymienimy bendyks, a za tydzień czy za miesiąc strzeli automat albo szczotkotrzymacz, albo rozrusznik przez to się sfajczy, bo któraś szczotka nie będzie dotykała, będzie miał ciężko kręcić i nam się sfajczy. Odpalanie auta jest najważniejsze, żeby dobrze kręcił, dobry rozrusznik, dobra bateria, więc robimy to solidnie. Ja kupiłem nowy automat, nowy bendyks i nowy szczotkotrzymacz. On jest tu zablokowany, żeby się nie rozleciał, więc nawet przy wkładaniu już nie ma problemu, bo wsuniemy, ta zatyczka się wysunie nam, czyli wracając do tego bendyksu, właśnie, bendyks, jak rozpiąć. Tu mamy taką zawleczkę. Jak on jest włożony. O, jak go włożę. Tu jest taka zawleczka, ale ta zawleczka jest pod takim elementem. Ten element zapina się od dołu do góry. Czyli, już Wam pokazuję. Bierzemy sobie, kurde, nie wiem, czy będę miał. Mniej więcej dopasowujemy sobie jakąś nasadkę dłuższą do tego elementu okrągłego. I go młoteczkiem delikatnie wybijamy. Jak wybijemy ten element właśnie, to pod nim jest ta zawleczka. I zawleczkę delikatnie jakimś śrubokręcikiem sobie zdejmujemy, tylko delikatnie, żeby jej nie porozginać. Bo z reguły przy składaniu najcięższym tutaj tym zadaniem, co się zawsze z tym bawiłem, jest zapięcie tego zabezpieczenia znaczy tego pierścienia zabezpieczającego na te zabezpieczenie, na ten drucik, nie? Czyli po prostu ciężko jest go od dołu do góry wbić. Także to jest najcięższy element. Ja sobie jakoś tam z tym radzę, no ale wymaga to jakiegoś tam, ja kombinerkami chyba to od dołu, już nie pamiętam, już dawno rozrusznika generalnie nie robiłem. Pokazuję Wam te wszystkie elementy właśnie, żeby też wiedzieć, jak to wygląda, czego się tam w środku spodziewać. No i oczywiście co? Patrzymy sobie tutaj, czy ta przykładnia jeszcze nie jest zużyta, no bo wiadomo, te części, które ja kupiłem, no to są no już takie, że tak powiem, wiadome, że je się wymienia, żeby zregenerować rozrusznik porządnie, to zawsze. Ale sprawdzamy jeszcze tą przekładnię. No tu akurat przekładnia jest trochę brudna, mało smaru,
Nie wygląda, żeby tu coś było nie tak. Generalnie wszystko jest do mycia. Wszystko myjemy, sobie czyścimy. Komutator tutaj warto, przynajmniej tak jak ja robię, oczyścić sobie te rowki jakimś cienkim może nożykiem do tapet, wyczyścić sobie te rowki i ten komutator papierkiem ściernym, oczywiście jeżeli jest ładny, bo jeżeli tu będzie coś pofajczone, przemierzycie, że jest jakieś w ogóle jakiś gruz, rozrusznik, to nie opłaca się robić. Tu jest rozrusznik, chodził do końca, tylko zaczął już mieć problemów, więc wiem, że warto go zrobić. Także czyścimy sobie te rowki, czyścimy sobie jakimś drobnym papierkiem ściernym tutaj ten cały komutator dookoła. Można sobie na patencie, ja sobie może we wkrętarkę wkręcić i po prostu wkrętarka nam pomaga wtedy jak tokarka. Można sobie kręcić wkrętarką i tu przyłożyć papierek, oczyścić to ładnie. Będzie jak nowe, będzie lepszy styk do szczotek, będzie gładko, będzie czysto. No i myjemy wszystko, tak? Myjemy te elementy. Właśnie w zasadzie wszystko warto wydmuchać i wymyć sobie jakąś tam benzynką, myjką, zależy jakie tam macie warunki. I tu jest łożysko. Łożysko w tej obudowie, w tym przodzie takie igiełkowe, w przodzie tego rozrusznika. Słabo widać. O. I te łożysko też myjemy i smarujemy. To samo tutaj. Ta końcówka, która jest zaraz, która strona tego... Tutaj ta końcówka tego wałka chyba wchodzi w to. To tu trzeba wszystko nasmarować, czyli rozrusznik pracuje tutaj. Te tryby, oczywiście w te tryby też nie ładujemy nie wiadomo ile. Myślę, że najbardziej to trzeba posmarować ten mechanizm, no bo jest to przekładnia, jakby nie patrzył. No nie tak, żeby się wylewało później z tego rozrusznika, żeby on się zasrał, ale to wszystko ładnie trzeba wymyć, nasmarować. To samo tutaj, co Bendix pracuje. Pokażę Wam w ogóle fajny smar, którego jakoś nie mogłem ostatnio kupić. Bardzo dobry smar do właśnie takich rzeczy, nie jakiś tam zwykły taki łożyskowy, najtańszy, wiadrami po 20 kg. Tak to wygląda. Muszę sobie dokupić, bo w hurtowni jakoś nie mogli mi drugi raz namierzyć. Już mi się kończy. Bardzo fajny do takich rzeczy smar, on ma naprawdę fajną lepkość. Mi się sprawuje przy wielu rzeczach, jak nie używacie smaru na tony, a chcecie mieć coś porządnie nasmarowane porządnym smarem, to polecam właśnie taki, nie jakiś byle jaki, no ale wiadomo, jak nie macie, no to wszystko będzie lepsze niż nic, tak? No i co? Chyba na tyle. No, najważniejsze jest później pomycie. No, generalnie według mnie najważniejszym tematem jest zaznaczenie sobie tego wszystkiego. Tutaj widzicie ile jest elementów, bo jak Wam się coś zgubi, tutaj na tej dupce właśnie jest taka podkładka, idzie, a później taka zawleczka, która wchodzi, ta zawleczka, już Wam pokażę. Wszystkiego nie pomieszał. Smażę. O, w to miejsce. Tylko nie pamiętam teraz w jakiej kolejności. Czy idzie najpierw... No ale chyba najpierw idzie podkładka, bo to by było bez sensu. Czyli najpierw idzie podkładka, później idzie ta zawleczka tutaj. No i co? Najgorsze, co Wam się może zdarzyć, to urwane te śruby. Jeżeli ich nie odkręcicie, trzeba mieć. Wiadomo, mogłem sobie przygrzać palniczkiem, kombinować, ale nie było czasu. Śruby nie są te akurat twarde, więc fajnie się wywiercają, więc musicie mieć na pewno imadło. Kawałek imadła się przyda, kawałek jakiejś wkrętarki, wiertła. No i wiadomo, no klucze to już podstawa, bez kluczy to nie robimy teraz nic. No i sprawdzić warto jeszcze, czy magnesy są nie podklejane. Widzicie, ile tu jest brudu, ile tu jest syfu, jakichś opiłków, to wszystko trzeba wyczyścić. Sprawdzić właśnie te magnesy, czy się nie odklejają. Raczej nie powinny, ale to też się może zdarzyć. Dlatego w imadle nie ściskamy za mocno, żeby właśnie nie pękły te magnesy, bo jeżeli ściśniemy to w imadle za mocno i będziemy jeszcze grzmocić młotami w te śruby, no to mogą się te magnesy uszkodzić. Także na to też trzeba zwracać uwagę, dlatego ja wolałem nie walić, a sobie je rozwiercić. No i to chyba tyle, tak wygląda ten rozrusznik. Nie jest to trudna naprawa, całkiem fajna.
Miałem trochę czasu, nawet miałem chęć, bo dawno nie robiłem rozrusznika. I wiem, że będzie zrobione jak należy, tak? No bo oddasz komuś, chociaż ja mam akurat zaufanych ludzi od tematów rozruszników i alternatorów, no ale to też trzeba jechać raz, drugi, zawieźć, przywieźć, nieraz jest jakiś kłopot, nie lecą, a tak sobie posiedzę. Jakaś nowa praca, bo dawno akurat tego nie robiłem, coś nowego, coś ciekawego, także tak żeby coś się działo. Także polecam spróbować zrobić samemu, kupić części oczywiście odpowiednie, nie ubrudzić ich w razie czego, żeby zamienić, bo to trzeba sprawdzić ilość zębów, czy ten automat jest taki sam, czy szczotkotrzymacz. Dlatego ja w miarę szybko rozebrałem, żebym jeszcze zdążył do hurtowni sobie wymienić te części, jakby nie pasowały. 9 zębów chyba z tego co pamiętam. Bendix ma 9 chyba zębów, albo 7, zaraz przeliczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak, 9 zębów. Także to chyba tyle, nie będę już tam Wam truł. Zapraszam do innych moich filmów. Jak coś pomogło i podobało się, do subskrypcji, lajkowania. Pozdrawiam, cześć.